Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie. Tym razem przyjechaliśmy do Wdzyc. Już byliśmy tutaj kilka razy, ale nie byliśmy tutaj jeszcze w drugiej połowie października. Będzie to króciutka wyprawa. Właściwie może jednodniowa, może dwudniowa. Zobaczymy. Mam namiot, mamy sprzęt do nocowania. Zobaczymy, jak będzie na wodzie. Dzień jest krótki, więc postaram się Wam pokazać okolice Jeziora Wdzyckiego, Wdzydze Kiszewskiej, Wdzydze Tucholskie. Może się uda opłynąć cały krzyż dookoła no i zobaczycie, jak tu jest jesienią, bo jesienią nikogo tutaj nie ma, nikogo, po prostu nikogo. Wszystko jest zamknięte, wszystko jest nieczynne. Jedyną wypożyczalnią, która jest otwarta, to jest właśnie nasza wypożyczalnia, więc zapraszam Was na spływ i na przygodę po sezonie, na takie zakończenie sezonu właściwie. Koniec października, także rzadko się wybieram w październiku na kajak. Nie wiem, czy mi widać, kurczę, w tej kamerze, ale rozkładam kajak i spotkamy się na wodzie. Sprzęt mam już na wodzie. Pogoda jest piękna, słuchajcie. O, ktoś napisał. Długo mi to zajęło, bo godzinę czasu prawie. No ale moja tutaj niezależność jest na 3 dni policzona, na 2-3 dni. Więc mamy trochę gratów. Wody 3 litry plus napoje. Kajak wygląda tak. Jeszcze będzie żagiel z przodu za chwilę montowany. No i co, no pora ruszać, bo pierwsza prawie się zrobiła. Niestety, no. Cały urok polega na tym, że wszystko jest składane i wszystko trzeba rozłożyć. Nie zawsze wszystko pasuje. Taki urok kajaków składanych. Opowiem jeszcze o tym na wodzie. Do zobaczenia za sekundkę. Słuchajcie, udało mi się w końcu wypłynąć. Strasznie długo to trwało, strasznie. Jakieś po prostu są przeciwności losu. Po prostu są przeciwności losu. Nie jestem pewien, czy mi podłoga nie. Czy mam podłogę? Czy nie mam dziurawej podłogi. Bo chyba gubi powietrze. Ale to się zaraz przekonamy. Jak cały kajak pójdzie na dno. To oczywiście taki żarcik. No pogoda jest no po prostu... No zobaczcie sami. Zobaczcie sami. Po prostu jest genialna. 16 października, o ile się nie mylę. Jeszcze tak nie było. Ludzie kupują znicze w tej chwili w Biedronce. A ja kupowałem kiełbasy na spływ. Oczywiście nikomu nie mówiłem, bo by się ludzie popukali w głowę. Chociaż przy takiej pogodzie wszystko jest możliwe. No to kochani, za mną widzicie Wdzydzę. Kemping, na którym już byłem, kiedyś Wam pokazywałem. Jeżeli nie, to sobie kliknijcie poprzedni spływ w dół i tam jest zjazd Kaszubów też. To wszystko się działo tutaj. W tej chwili jest to bardzo puste. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Troszeczkę się odwrócę. Za mną w tej chwili plaża i pole namiotowe. No dobra, spróbujemy wyjąć żagiel. Albo nie, może popłynę tam na środek i dopiero zobaczymy, co się będzie działo.
Słuchajcie, no w tej pięknej pogodzie próbowałem rozwinąć żagier, ale niestety jest flauta, kompletna flauta. Także jesień jest bezwietrzna, ale piękna pogoda. Zobaczcie, jak jestem ubrany. Naprawdę będę to powtarzał w tym filmiku, dlatego że jest to taka anomalia pogodowa, która się rzadko zdarza. Jeżeli ktoś będzie planował spływ w październiku, to uważam, że pomysł jest nawet i dobry pod względem, jeśli trafi na taką pogodę, jak teraz mamy. No ale patrzę, że mam tą podłogę cały czas miękką i obawiam się, że będę musiał niedługo skończyć pływanie i naprawić sobie tą podłogę, bo ona mi po prostu przepuszcza powietrze. I sprawa wygląda tak, że mamy awarię. Oczywiście kajak nie zatonie i dopłyniemy tam, gdzie chcemy, tylko że jakby no komfort tego jest słaby. No ale wyprawa nie zostanie przerwana, tylko pojedziemy na miejsce biwakowe wcześniej i spróbujemy to naprawić i zobaczymy, czy się uda. Jak się nie uda, to mamy tutaj wózek i drogą lądową wrócimy do swojego pojazdu. Za nami widzicie wieżę. Widzicie czy nie widzicie? Może się troszeczkę odwrócę. Wieża widokowa na tak zwany Wielki Krzyż Wdycki. To są jeziora, które się tutaj w tym miejscu krzyżują. Można popłynąć sobie tam z jakieś, ja wiem, 2 km może. Tam, stamtąd przypłynęliśmy w tamtą stronę. Można popłynąć na zachód i na wschód, tam gdzie w tej chwili patrzycie. A teraz się odwrócę na chwilę, żebyście zobaczyli, gdzie będziemy płynąć. Będziemy płynąć na koniec tego jeziora. Już tam byliśmy kiedyś. Wiem po prostu, że tam jest miejsce biwakowe w miarę spokojne, z dala od cywilizacji i sobie tam spróbujemy zrobić obóz, a jak nie, to przynajmniej naprawić łódź. Jeżeli nie będzie to miejsce dobre, no to sobie pojedziemy na inne miejsce. I to właśnie nam daje taka wolność kajakowa, że sobie możemy płynąć, gdzie nam się podoba. Pamiętacie to miejsce z poprzedniej wyprawy? Przybyliśmy tu z powrotem na tą wyspę, na półwysep właściwie. No i stwierdzam z żalem, że pomost jest już w gorszym stanie niż był. No szkoda, bo było bardzo ładne miejsce. Miejsce jest nadal fajne. Nie jest zasyfione. Nie jest zasyfione. Półwysep jakby się trzyma. Obawiałem się, że może być gorzej. Ale nasze obozowisko poprzednie, tak jak tutaj było, takie jest właściwie, jest super cicho. Nikogo wokół nie ma. Nawet wiatr nie wieje. Jest tak dziwnie jest. Bo tak aż za cicho. No jeszcze popatrzcie sobie, jak wygląda pomost. Już niewiele z niego zostało. Myślę, że przy następnej wyprawie to już w ogóle go nie będzie. No i oczywiście zarosło wszystko. Wszystko wokół zarosło. Ale widok jest piękny i w ogóle piękna jest pogoda. Więc... No tak, ale podłoga nam niestety przecieka. Znaczy nie przecieka, tylko przepuszcza powietrze. Więc będę musiał
moi mili, się z nią rozprawić i to jeszcze póki słońce mamy kawałek nad lasem. Wywalę z graty z kajaka i no i co? No i trzeba będzie go naprawić, żeby jutro można było pojeździć dalej. No dobra, to zakładam obozowisko. Trochę wcześniej, ale zawsze. Słuchajcie, no wilki nie są dobre, bo wyjąłem wszystko z kajaka. No i generalnie podłoga jest pusta prawie, więc jakby pilnowałem tylko na 2 komorach. Trzeba będzie to rozbroić i sprawdzić, czy zawór przecieka, czy jest przebicie na wewnętrznej tej dętce. Jak będzie przebicie, to spróbujemy skleić. Jak będzie zawór, no to uszczelnimy metodą harcerską. Mam drugi taki zawór w domu, ale wiecie, w domu to się ma wszystko. Także do dzieła. Słuchajcie, mam nadzieję, że bawicie się dobrze, bo ja też się bawię dobrze. Będąc tutaj w środku lasu, wyjąłem tą naszą gumkę ze środka i będziemy ją dokładnie teraz oglądać, czy nie ma żadnego przecieku. Tutaj już była łaska wcześniej zrobiona. Mogę Wam pokazać tutaj do kamery ze starego materaca. O, mam nadzieję, że będzie widać. Trzyma się, ale jeszcze słuchajcie, metodą pośliniania sprawdzam. Generalnie wszystko jest dobrze. Jedyne co syczy, to zawór, który możecie posłuchać, jak przyłożę ucho. Że układam mikrofon. Słyszycie, jak słyszę? I tutaj mamy... O, przykładam mikrofon. Tutaj mamy wyciek powietrza. I to jest nasza przyczyna. I teraz trzeba wymyśleć, jak to zrobić, żeby to zatkać. Czyli de facto mogę ten kajak z powrotem ładować, bo nic się złego tu nie dzieje. Z reguły jak jest dziura, to sypie i słychać, bo tu jest już 1,5 bara wbite, czyli to ciśnienie takie, jakie powinno być, jest dość twarde, ale nie za twarde. Pamiętajcie, że będziecie mieli kiedykolwiek kajak pneumatyczny, najważniejsze w kajaku pneumatycznym jest odpowiednie ciśnienie, bo to, zobaczcie, już tutaj troszkę jest wybałuszone. Generalnie nie może być więcej, nie może być za mało, ani za dużo, bo jak będzie za dużo, to te tutaj zgrzewy po prostu pękną i zrobi Wam się balon, a nie płaska podłoga. Oczywiście materiał jeszcze ją trzyma, ale
musi być, kochani, musi być po prostu dobre ciśnienie. Nie trzeba uważać, żeby to nie przedziurawić tego dziadostwa. No kochani, udało mi się to naprawić, myślę. Posłuchajcie. Nic nie syczy. Tam jest taka na dole taka gumka, taka zapadka. Podejdę do kamery. I ona się czasem źle układa albo nie jest szczelna, taka po prostu taki wentyl. Ten ciśniomierz, jak to się nazywa? Kurczę, teraz mi wyleciało z głowy słowo. Wbija taką jakby rurkę, taką igłę i ona tam wygina taką delikatną gumkę, która po prostu no, powinna idealnie przylegać. Taki zawód, po prostu tak jak w wentylu, taki wentyl. No i tam ją przeczyściłem i wygląda na to, że jest ok. Jeszcze na górę korkę ubiorę taką, jak się karnister zamyka kiedyś, nie wiem czy widzieliście, taką folię, taką siatkę. Tutaj zatkamy przed wypłynięciem i powinno być gites. Łódź naprawiona. I ważne jest, żeby była łódź naprawiona. Czyli składamy ją z powrotem. No słuchajcie, kajak udało się naprawić. Już go tutaj napompowałem. Wywróciłem do góry nogami. Żagiel się suszy, bo trochę więcej leżał w wodzie niż pracował. A tutaj rozłożymy sobie namiot. Obozowisko główne. Jestem troszeczkę bliżej. W tym momencie bliżej pomostu. Tylko że namiotu jeszcze nie będę rozkładał, bo tak poczekam, aż będzie się tak zmieszkać, żeby nie było jakiegoś przypału, chociaż i tak tu jestem jak na patelni, więc jak ktoś będzie chciał, to mnie odwiedzi, a jak nie, to trudno, pewnie nikt mnie odwiedzi. Polują dookoła, słychać strzały. Mam nadzieję, że tu jestem na takim cyplu, dookoła jest woda. Też warto o tym pamiętać. Tu woda, tam woda. Na takim cyplu. Fajnie tu jest nawet. Ale już tak jak słońce zachodzi, to tak już się robi rzeźko. Muszę nazbierać drewna, korę na rozpałkę, bo nie mam rozpałki. I najpierw sobie tutaj oporządzę jakieś jedzonko, a potem rozstawimy namiot i tyle. Idę sobie zbierać drewno. Zbierałem trochę patyków, ale jedną ze zdobyczy jest taki oto grzyb. Nie znam się na grzybach. Może się kiedyś poznam, nie lubię specjalnie. Pachnie bardzo ładnie. Jest chyba prawdziwy. Pokazuję bliżej do kamery. Zaraz zobaczymy, czy to się nagra. Tak wygląda. Taki oto grzybek. No generalnie jest bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Prawdziwych może. Nie wiem. Takie uzbierałem oto chrusty. Oczywiście jak ktoś wie, co to jest za grzyb, to bardzo proszę napisać o tym w komentarzach. No może się skuszę, kurczę. Mam jajka. Tylko cholera. Jak będziecie to oglądać, to znaczy, że grzyb był dobry. Ale jeszcze wyślę zdjęcie wujkowi, który zbiera grzyby. I mi powie, co to jest za grzyb, czy można go zjeść. Nie było więcej, bo zrobiłem jedno większe kółko tam.
cały przeszedłem sobie tutaj ten dookoła kawałeczek, zobaczyć jak wygląda moje obozowisko. No zaraz stawiam namiot, bo lada moment będzie ciemno, już słońce się chowa. Troszkę mam tutaj chrustu, także myślę, że się wszystko uda. No, nie wiadomo, czy ja mnie widać tutaj. Mi się tylko kamera nie spaliła. Kochani, no jest ogólnie ciemno. O, nie wiem, czy to słyszeliście. Zjadłem sobie obiadek. Jest 7 godzina, 19. No i trzeba iść spać. A przynajmniej próbować spać. Nie wiem, czy słyszycie, jak tutaj pięknie wszystko pracuje dookoła, jakie życie się toczy nocą w lesie. Ktoś, kto nie był w nocy w lesie, to myśli sobie, że las śpi, a las wcale nie śpi. Dużo się dzieje rzeczy w nocy. Teraz jak się pali takie ognisko, no to powinienem wam opowiedzieć jakieś legendy. No ale prawda jest taka, że nie opowiem wam legend. Cały czas się rozglądam za swoim chrustem i muszę tu trzymać tą kamerę. Z jednej strony muszę dokładać, słuchajcie, no jest ciężko. Może tutaj jakoś to ogarnę. Ostanę go o oka. Nie wiem, żebyście byli przez chwilę. Kurde, no zgasło mi tutaj. Tak to jest z tą kuchenką, jak się do niej nie dorzuca, no to nie ma ognia. Czekajcie, zaraz do was wrócę. No ogólnie niewiele widać krajobrazów. Możecie, nie wiem, czy mnie będzie w ogóle widać. Nie chcę tutaj palić światło, może jeszcze chwilkę. Momencik. Proszę o światło na plan. Dobra, dobra. No, więc tak jak mówiłem, no jest godzina taka nie jeszcze z młoda dosyć. No ale trzeba będzie powolutku iść spać. I jutro rano
popłyniemy sobie dalej. Pokażę Wam dalszą część jeziora. No i tak to. Zaletą takiej kuchenki, jak widzicie, jest to, że można sobie palić ognisko i nawet jeżeli tutaj leśniczy teraz przyjedzie, no to ja nie palę ogniska, tylko palę kuchenkę. Palę otwarty ogień, to prawda, on jest kontrolowany. No i jakby nic tu się złego nie stanie i mam źródło ciepła, bardzo dobre. No ale zaraz do ciepłego śpiwora trzeba będzie wejść i wolno czas się toczy. To co? To życzę wszystkim dobrej nocy i do zobaczenia za chwilę. Dla Was za chwilę, a dla mnie za kilka godzin. Jeszcze chwilę posłuchajcie, jak ładnie. Psy pracują. Myśliwi mówią, że pracują, to znaczy szczekają. To znaczy, że znalazły trop i szczekają. Co jakiś czas słyszę strzały. Ale cisza. Jest taka cisza, że po prostu słuchajcie, jak ryby pluskają w wodzie nawet. No dobra, nie przedłużam. Dobrej nocy.